Te słuchawki, nad którymi się dzisiaj popastwię, są dosyć specyficzne. W sensie, nie rozumcie mnie źle, Beats jako marka, odkąd powstała, była uważana za coś w rodzaju drogiej kompanii, na pewno nie takiej zwyczajnej. Więc gdy masz taką myśl w głowie, a potem widzisz słuchawki, które w sklepie kosztują 249 zł, to ogarnia cię zaskoczenie, może zdziwienie, a oliwy do ognia tej myślowej konsternacji dokłada sama nazwa tych słuchawek. Dzisiaj na warsztat bierzemy Beats Flex. No to tak, na początek może garść informacji. Beats Flex to słuchawki od Apple, które przejęło firmę Beats w 2014 roku. Powstały na kanwie słuchawek o nazwie Beats X, które wyglądały niemalże tak samo jak omawiane dzisiaj dokanałówki, poza tym, że kosztowały 3 razy więcej. Poza tym są to słuchawki dokanałowe i tutaj mam dylemat, czy nazywać te słuchawki jako przewodowe, półprzewodowe, czy może w pełni bezprzewodowe, ponieważ z naszym iPhone'em czy iPadem łączą się poprzez Bluetooth i w żaden sposób nie musimy targać żadnego kabla. Ale już między słuchawkami biegnie kabel, który okala kark słuchacza podczas użytkowania. I wiecie co? Ten kabel nie przeszkadza. Owszem, niektórzy mogą zauważyć, że kabel może dociążać te słuchawki w dół, ale w przypadku Flexów takie coś nie ma miejsca, ponieważ jak widać mamy trochę zapasu, więc kabel po prostu luźno na sobie zwisa. A na nim znajdziemy dwie wysepki, które można nazywać panelem sterowania. Na wysepce odchodzącej od prawej słuchawki jest dosyć pusto, bo znajdziemy tylko przycisk zasilania i parowania słuchawek z diodą sygnalizującą stan słuchawek. I zapewnie w środku ukryta też baterię. Natomiast na wysepce od lewej słuchawki już pełne uposażenie, bo znajdziemy przyciski głośności, mikrofon, przycisk odtwarzania lub wywoływania Siri, a także port USB-C. Zgadza się, jeśli ktokolwiek posiadał kiedyś Beats X, czyli poprzedników Flexów, to dobrze pamięta, że te słuchawki miały port Lightning. Tymczasem Flexy wyposażono w port USB-C i jest to świetny pomysł. Za chwilę to wytłumaczę, a tymczasem na samym końcu kabli znajdziemy słuchawki dokanałowe z wymiennymi gąbkami. I tak samo jak w poprzednikach, słuchawki są magnetycznie łączone ze sobą, żeby się na przykład nie plątały podczas zwisania z szyi. Ale przy okazji edycji tych słuchawek zaangażowano ten magnes do faktycznej roboty, żeby słuchawki miały też element magii godnej AirPodsów. Dokładniej, gdy te słuchawki złączą się ze sobą, to wysyłają sygnał do podłączonego urządzenia, aby przełączyć źródło odtwarzania na głośnik. A jeżeli ktoś do nas zadzwoni i akurat słuchawki będą ze sobą złączone, to rozłączenie ich ze sobą automatycznie odbierze rozpołączenie, bo pasuje do odruchu, że chcemy na przykład włożyć słuchawkę od ucha, by porozmawiać. Halo? Zostając przy AirPodsach, Beats Flex odziedziczyły po nich chip Apple W1 znany z pierwszej generacji białych słuchawek od Apple, który ogarnia całą tą robotę z łącznością i smaczkami, o których wspomniałem przed chwilą. W AirPodsach ten chip zaczynał powoli nie domagać ze względu na to, że tam jeszcze miał zadanie utrzymywać łączność z obydwiema słuchawkami naraz, a tutaj tego nie trzeba robić, bo to jest to element, który wystarcza w zupełności. Można się jedynie doczepić do auto przełączenia między urządzeniami Apple, które znamy z AirPodsów z chipem H1, ale cóż, za 250 zł nie można wymagać wszystkiego. Wspomniałem o USB-C, że to świetny pomysł. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Beats jako odnoga firmy Apple w pewnym sensie stoi najdalej od tego centrum ekosystemu Apple. Ponieważ słuchawki takie jak te nie muszą być koniecznie łączone z urządzeniem Apple, by działać i korzystać w pełni z ich potencjału. Po pierwsze, te słuchawki są na Bluetooth, który obecnie mamy wszędzie, w każdym urządzeniu, nie tylko od Apple. A po drugie, to fakt, że firma z Cupertino wydała nawet apkę Beats na Androida, dzięki której urządzenia z Androidem uzyskują dostęp do funkcji, które do niedawna były jedynie ekskluzywem dla iOS-a, takie jak automatyczny proces parowania, czy ustawienia zachowania słuchawek na określone czynności. Dodanie do tego wszystkiego portu USB-C zamiast Lightninga jest świetnym rozwiązaniem, bo ten port powoli się już robi standardem na rynku Androida i małymi kroczkami zmierza też do ekosystemu Apple, głównie przez MacBooki i przez iPady. No, rozgadałem się, nawet nie powiedziałem, co jest w pudełku. I w zasadzie to jest element, przy którym widać to ucięcie kosztów. Kupując Beats X dostawało się masakrycznie dużo akcesoriów, od etui na słuchawki, kończąc na końcówkach słówkami do uszu. Flex są skromniejsze, chociaż zestaw wcale nie prosi się o rozszerzanie za opłatą, tak jak to robią iPhony 12 z ładowarkami, bo w zestawie znajdziemy słuchawki, kabel USB-C, 3 dodatkowe zestawy końcówek i instrukcje, które co ciekawe wspominają też o parowaniu z Androidem zaraz po iOSie. I co warto też odnotować, to fakt, że jak AirPodsy w Polsce kupujemy z instrukcjami po angielsku, niemiecku i w innych językach świata, tak Beatsy elegancko przychodzą z dokumentacją po polsku. Mikrofon w tych słuchawkach to dosyć specyficzna działka, ponieważ to są słuchawki Bluetooth, a ta technologia jest dosyć wąskim gardłem, jeśli chodzi o słuchawki z mikrofonem. Jedynie czym możemy się tutaj poszczycić, to jakość mniej więcej podobna do rozmowy telefonicznej, którą zresztą teraz słyszycie. A odsłuch? Testy zacząłem tak widowiskowo, że już miałem skreślić te słuchawki ze względu na potwornie małą ilość basów, po czym 2 dni później zorientowałem się, że nosiłem po prostu za małe końcówki.
Nie bijcie, ja po prostu nie umiem w dokanałowe. Ogólnie ciężko tutaj cokolwiek pokazać, żeby to było jakkolwiek namacalne z waszej strony, więc po prostu opiszę swoje wrażenia. Potem jak skorygowałem końcówki, to chwilę zajęło mi, aż przejdzie mi taki dyskomfort związany z wciskaniem sobie tych słuchawek do ucha. Ale się przyzwyczaiłem i powiem tak. Te słuchawki naprawdę brzmią dobrze jak na słuchawki Bluetooth i to za 250 zł. Jestem w stanie nawet zaryzykować, że te audio jest ciut lepsze niż w AirPodsach, z jednym wyjątkiem. Basy. Nie mówię, że są kompletnie złe, są dobre, a niektóre utwory po prostu atakują takim basem, że czuć jak kanał słuchowy wibruje, że tam ma taki reverb, jeśli wiecie, co mam na myśli, co nie? Niektórym może to odpowiadać, mi niezbyt. A tak to, jak za taką cenę, to są naprawdę dobre słuchawki. A więc jak? Warto czy nie warto? Jeżeli rozglądacie się za jakimiś słuchawkami, to koniecznie radzę rozważyć uwzględnienie ich przy wyborze słuchawek. Flexy to bardzo dobra propozycja, szczególnie, że nawet w Polsce są przystępne cenowo. Ja wiem, zaraz powiecie, że zwariowałem, mówiąc o 250 zł jako o taniej cenie, ale patrząc na inne Beatsy, które kosztują minimum 800 zł, albo na przewodowe wersje tych słuchawek, które kosztują 300 zł, no to przyznajcie sami, naprawdę nie brzmi to tak źle.